I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks, tym razem wróżenie z fusów. Jeszcze raz. Dzisiaj chciałbym powrócić do jednego z naszych analityków technicznych, którym obserwuję od wielu miesięcy i o tym, o którym dzisiaj rozmawiał też Sunny Decree. Wrócę do Sunny'ego Decree w Dzień Dobry Krypto. I dla mnie najważniejszy jest content, czyli to, po co ja przychodzę do danego youtubera. I nie mam tutaj żadnego problemu, jeżeli chodzi o Crypto University, czyli Steve. Zobaczymy, co właśnie w ostatnim filmie mogliśmy się dowiedzieć, jeżeli chodzi o analizę techniczną. Mnie nie interesuje, skąd ten koleś jest, co on robi. Dla mnie najważniejszy jest content. I zobaczymy, jak ocenicie ten content. A potem wrócimy w Dzień Dobry Krypto do Sunny Decree. Your life. This is going to be a legendary video, a very exciting video as we approach the golden cross. You can see on your screen it is very, very close. No i witamy tam gorąco, za niego już się przywitałem. Okej, na początku to będzie legendarne wideo, ponieważ zbliżamy się do Golden Cross. Zobaczymy, co się dowiemy dzisiaj. The golden cross is something that we talked about at length for several months. It's a monumental shift in the market. Golden Cross to jest coś, co się czeka na wykresie przez wiele, wiele miesięcy. I to jest monumentalna zmiana, albo zmiana trendu na markecie. Simply, there's only two types of markets. There's a bear market and a bull market. Mamy tylko dwa typy marketu, hosse i besse. A lot of folks are asking, well, Steve, how do we know when we shift from a bear to a bull? There are two ways. I dużo z was się pyta, Steve, jak to się dzieje? Po czym można poznać, że przechodzimy z bessy na hosse albo odwrotnie? One, a golden cross. Number two, price action above the 200-day, right? Czyli mamy dwie rzeczy, które się dowiadujemy, które powodują to, że przechodzimy praktycznie w hosse. Jednym jest Golden Cross, który ma się wydarzyć praktycznie już niedługo, a drugim jest czerwona linia, która nam mówi często, jeżeli jest pod ceną, idziemy w hosse, jeżeli jest nad ceną Bitcoina, tak jak tutaj, jesteśmy w bessie. Price action above the 200-day. We don't yet have a golden cross. Those are the two check marks we need to officially enter a bull market. To są te dwie rzeczy, na które powinniśmy zwracać najważniejszą uwagę i wtedy zaznaczamy haczykiem. Jeżeli one się wydarzają, to prawdopodobnie zmieniamy bieg. So, we have i długą linię trendową, czyli w tym wypadku będzie to z bessy na hosse. Been in this type of market where prices fell from 20,000 all the way down to 3,000. We have been in a bear market, meaning we had the Widzimy, że jesteśmy w bessie, gdzie cena z 20 000 wróciła do 3 000. Exact opposite of a golden cross. A golden cross, the 50-day moving average, crossing above the 200-day. We had the exact opposite happen. Czyli mieliśmy tutaj bear cross, widzicie, i wtedy mamy cenę w dół, mamy bessę, potwierdzenie i mamy teraz golden cross, który będzie już niedługo. Back here, and we were way ahead of the game. This is when prices were back around 10,000 and everybody was predicting we were going to the moon. I gdzie dużo osób mówiło, że właśnie wtedy około $10,000 było za Bitcoina i dużo właśnie osób mówiło, że idziemy to the moon. But just using simple technical analysis and looking at the right things, we made this video back here on March 16th, 2018. I można powiedzieć, że 16 marca zrobiliśmy wideo właśnie wtedy, gdzie mamy to potwierdzone na naszym kanale, gdzie mówiliśmy calling for a death cross. In this video, we called for prices to decline for the next year and that we would be in a bear market. I w tym wideo właśnie mówiłem o tym, że dochodzimy do death cross, który właśnie tutaj miał się wydarzyć i mówiliśmy o tym, że będziemy mieć długi market roczny minimum, jeżeli chodzi o bessę. For the next year because of a death cross. And tylko dlatego, że był death cross, czyli zupełna rzecz przeciwna do Golden Crossa. Again, that's just because we kept it really simple. We weren't focused on the news or any of the fluff or any of the drama going on in crypto, just the evidence in the chart.
I tylko dlatego, że skupialiśmy się na wykresie, nie mieliśmy nic, co by nam skłoniło w newsach, w wiadomościach. Nie musieliśmy na to w ogóle patrzeć. Patrzyliśmy tylko na wykres i wiedzieliśmy, że dalej będzie potwierdzenie spadków Bitcoina. So the death cross really pushed prices down for the following year, and this golden cross is going to do the exact opposite. These are really Czyli death cross potwierdził nam, że mamy bessę, golden cross potwierdza, że będziemy mieć zwrot akcji. powerful, drastic moves, and we're going to remember the golden cross. We're going to look back on the golden cross in 2 years from now, in 3 years from now, and think, wow, boy, was that an incredible opportunity. Będziemy za 2-3 lata patrzeć na wykresie na rok 2019 i będziemy mówić, ojej, szkoda, że tego nie zauważyłem, że cena od tego momentu będzie wzrastać. Była to wielka szansa na to, żeby wejść w market. And we are so close, so close. So again, these monumental shifts in the market, we're going to take Jesteśmy bardzo blisko Golden Crossa. a deep dive today and give some brand new evidence. We're also going to go over several new charts. Some of them are going to absolutely knock your socks off. No i dzisiaj sprawdzimy parę wykresów tutaj, żeby wam udowodnić, że skarpetki wasze wylecą same z nóg. Chyba za dosłownie to przetłumaczyłem. But what's important are these big market shifts. A lot of times folks are so interested in, oh, what is Bitcoin going to do today? What is Bitcoin going to do tomorrow and the next day? That's not where you make money. Bardzo dużo z was jest pewnie zainteresowanych tym, co się dzieje z Bitcoinem dzisiaj, co jutro, w którą stronę pójdzie. To nie jak się robi pieniądze na markecie. It's piddly money, and it causes you way too much stress, and it takes up way too much of your time. If you really want to dominate and change the fortune of your family, you have to focus on the bigger picture, and that's where we spend all of our time with our videos, with really high quality learning in every one. I jeżeli naprawdę chcesz zmieniać finansową sytuację swoją i rodziny, musisz zawsze spojrzeć z większej perspektywy na wykres. So we look for these big shifts like we did. Czyli szukamy tych właśnie większych ruchów w cenie Bitcoina. When, remember, we made several videos, 3, 4, 5 videos about the 3-day death cross. Też zrobiliśmy parę filmów na temat 3-dniowego death crossa, który wydarzył się pewnie przy złamaniu ceny $6,000. And we made that back here and we said, look, the 3-day death cross is coming exactly 280 days after our first bottom, and we're going to have a drastic fall, more than likely down to our 200-week moving average. I w tym filmie mówiliśmy o tym, że poruszamy się po $6,000 i zobaczcie, dzieje się death cross na 3-dniowym i będzie drastyczny spadek Bitcoina. And eventually, that's exactly what happened. We had a 3-day death cross exactly on this bar. We fell down to our 200-week moving average. I tak się stało. Właśnie mieliśmy tutaj death cross na tej świeczce. Spadliśmy do 200-tygodniowej średniej kroczącej. And everyone was in absolute panic. The whole market was really fearful. There was a lot of fear in the market. Everyone thought we would go lower. I wszyscy byli w panice i każdy myślał, że idziemy jeszcze niżej. We made this video and called for a legendary rally. This ended up being the largest rally in 1 year, as you can see here. But again, we just kept it super simple, right? We didn't do Ale tak jak powtarzam przed chwilą, trzymaliśmy to w bardzo łatwej formie. anything special. There's nothing special that we did. There's nothing special about us, but we knew what to look for based I wiedzieliśmy dokładnie, co się wydarzy. Nic specjalnego tutaj nie pokazywaliśmy tylko wykres i on my 18 years experience and just kept it simple. That's it. So here's dlatego, że mam 18 lat doświadczenia w tym, co robię, no to też mi może pozwoliło tutaj to zrobić. what we're going to really dive into. We've got 8 things to talk about on these charts, and then we're going to get into some other charts that are incredible. It's Wednesday, guys. I'm so excited. Także dzisiaj zobaczymy. Środa. Jestem podekscytowany. First, higher highs. Huge. Watch this. For the entire bear market, we have had a high followed by a lower high, followed by a lower high.
Pierwszą rzeczą, na czym się skupimy, to higher highs. Higher highs, czyli coraz to wyższe góry, czyli ceny Bitcoina. W tym momencie wiemy, że przez cały ubiegły rok mieliśmy coraz to niższe góry, czyli górna cena Bitcoina, dół, góra, górna cena, coraz to niższa była przez cały ubiegły rok. Jakbyśmy schodzili po schodach jeszcze niżej. However, we just changed the trend in a big way. We made our high here and we came up and we retested our high, right? Ale ostatnimi czasy zmieniliśmy prawdopodobnie trend, gdzie mieliśmy wyższą górę i tak samo kolejną wyższą górę ceny Bitcoina. Najpierw był test tej samego levelu i wystrzał tym nieorganicznym, już tutaj dodam wystrzale, powyżej 4100 ustanowiliśmy nowy high. And then we made our first higher high, legendary. Aha, czyli ustawiliśmy coraz to wyższy higher high, czyli coraz to wyższą górną cenę Bitcoina. This is big. So we need to really pay attention to the big picture structure. Our first higher high, we need to be excited about that. The next, we're above the 200-day moving average. Well, when's the last time we were above the 200-day moving average? Kolejną rzeczą to jest 200-dniowa średnia krocząca. Czerwona linia, która mówi nam o tym, że jeżeli jesteśmy powyżej ceny, to jest bessa, poniżej ceny, czyli podpieramy cenę, to jest hossa. I sprawdźmy, kiedy ostatni raz byliśmy poniżej ceny Bitcoina. March, we didn't have that. We didn't have it. So when you're Czyli marzec. above the 200-day, this is incredible because there's only two things you need to do to enter a bull market. I teraz widzimy, że jesteśmy powyżej 200-dniowej średniej kroczącej. Highly recommend you write this down in your notes. Get yourself a sticky pad because you're going to use this information for years to come. To są dwie rzeczy, na które zwracasz uwagę. Najlepiej sobie gdzieś zapisz je, czyli 200-dniowa średnia krocząca i oczywiście Golden Cross. When you enter a bull market, there are two check marks we need. Number one, price above the 200-day. Check. We have that. The second is a golden cross. Czyli to, co powiedziałem przed chwilą, Golden Cross i 200-dniowa średnia krocząca podpierająca cenę. That's it. It's the To exact wszystko. opposite when you enter a bear market. Zupełnie przeciwnie mieliśmy wcześniej, kiedy wchodziliśmy w bessę. You need prices below the 200-day. And you need a death cross. That's it. It's really simple. That's how you know we're entering a bear market or a bull market. That's it. Those two check marks. So you can clearly see what's happened then. Now, the number 3, after March, for the past handful of months, we've said, look, once March is finished, the charts will become very clear. I od paru miesięcy mówiłem ostatnio, możecie sprawdzić też w filmach jego, jeżeli nie wierzycie, że jeżeli marzec się tutaj skończy, no to w kwietniu będziemy wiedzieć dużo więcej na wykresie. Because we don't use emotion to make these videos. These videos are not my opinions. It's only the evidence in the charts. We never. To wideo to nie jest moją opinią tutaj, to jest tylko tak naprawdę fakty, jakie mamy na wykresie. Oczywiście tu go poprawię, bo wszystko i moją i jego tutaj jest opinią, żeby prawo nas nie ruszało. Use news or any of this drama or any of this BS. No paid ads here. Our words are not paid for. It's straight from my heart, straight to your ears, based on my experience, but just the evidence in the chart. And we say. Nie mam tutaj reklam specjalnie dlatego, żeby po prostu, no, żebyście zobaczyli, że tak po prostu jest. In so many videos for months, guys, wait till we finish March, the charts will become clear. And boy, did they ever. Because on April 1st, we made a video and we did a funny April Fools. But in that video, we said, look, the momentum has changed. For the first time in over 400 days, we had a monthly cross up on our stochastic. I 1 kwietnia zrobiliśmy wideo, gdzie mówiliśmy, że momentum się zmieniło. Od 400 dni po raz pierwszy. For the first time in over 400 days, we had a MACD cross up. MACD przecięło się. These things hadn't happened in over 400 days. They happened. We made I przez 400 dni to się nie wydarzyło. the video on April 1st, and then you can see prices went up here, 1 kwietnia dokładnie dodałem to wideo. and everyone got really excited.
So there's a lot of excitement, still a lot of greed in the markets in today's Bitcoin Także mamy dużo ekscytacji nawet dzisiaj. price of whatever it is, 5,002, right? This is going to be exciting. Watch number 5. So I let you guys know we met our first higher high. That's pretty exciting. However, take a look at I spójrzmy teraz na higher highs, czyli coraz to wyższe góry. Widzimy, że to jest ekscytujące, ale this. Back in 2015, we made our first high, we matched it, we crossed above the 200-day, and we made our higher high. That's exactly what we did today. So i porównując to z rokiem 2015, zrobiliśmy to samo, co w roku właśnie 2015 dzisiaj. Mieliśmy higher highs, nie ma problemu, jeszcze spadliśmy po higher highs niżej. Przy Golden Crossie pierwszym mieliśmy znowu higher highs, czyli praktycznie tak jakbyśmy byli tutaj teraz, w tym momencie, i jeszcze jeden spadek był. I był fake out, czyli nie było Golden Crossa. Dobra, ja go wyprzedzam, bo już wiem, co tutaj będzie chyba. you look at Dlatego każdy, jeżeli z Was się uczy analizy technicznej, jesteście w stanie już wyprzedać potem swoich ludzi, bo sami dostrzegacie właśnie to, co się działo. Warte jest, naprawdę, warte do podparcia, nawet jeżeli nie wierzycie w analizę techniczną, do podparcia paru schematów, które mogą Wam dopomóc. Pójdzie w górę, pójdzie w dół. Wtedy bierzecie analizę techniczną dodatkowo, to jest moja opinia tylko, i możecie podeprzeć swoją wiedzę. our first high, we matched it, we crossed above the 200-day in a high. You can see this. You can see we made our first high, our second high, matched it, and then we crossed above the 200-day and made our first higher. I mamy podobnie dzisiaj, mamy pierwszy higher highs, na tej samej potwierdzenie, jeszcze wyższe, Golden Cross nadchodzi i żeby się nie okazało, że to jest właśnie fake out. High. But what happened next was monumental. You can see that we're in this move here very clearly. I możesz zobaczyć, to co się stało dalej, to był monumentalny ruch. Widzimy, że jesteśmy w tym momencie, teraz, w tym markecie. And then what happened next? This high was phenomenal. This high made a lot of people a lot of money and lost a lot of people a lot of money. I potem mieliśmy monumentalny ruch. Zobaczcie, co tutaj się działo. Ten ruch zarobił dużo pieniędzy ludziom i bardzo dużo odebrał pieniędzy tak samo. And I want you guys to be ready. I want you to be ready for this move. I chcę, żebyście byli gotowi właśnie na ten ruch. And we're going to cover it in detail. So make sure you subscribe right now. No i to jest właśnie ta część, gdzie Chris zaprasza, jeżeli byście chcieli się dowiedzieć o tym ruchu. Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje to, jak osoba opowiada na wykresie. Dobra, kontynuujemy. To nie będziemy o tym opowiadać tutaj. Będzie w Dzień Dobry Krypto. So number 6, before we really dig into the golden cross, we have to focus on just the structure and the evidence so that we have a clear vision, a clear understanding, and then I numer 6. Czy jesteśmy już na najniższej cenie? Czy została ona osiągnięta? Żeby to zrozumieć, musimy skupić się na całej strukturze wykresu. Co tutaj się dzieje? we're going to get in some charts that are just going to knock your socks off. So is the bottom in? This is a huge topic, and we covered it on our recent Twitter poll. More than 1,700 humans answered our Twitter poll, and it's very interesting to see the results. So you can jump over I ostatnio zrobiliśmy na Twitterze poll, czyli ankietę, i 1700 osób się wypowiedziało. to our Twitter at CryptoCrewU to go see the results of that poll from 1,700 humans. But I można wejść na Twitter i zobaczyć po prostu, co opowiedzieli się, za czym właśnie ludzie na Twitterze, na jego kanale. the short story is we don't care. It doesn't matter if the Tak naprawdę nie wchodzę w to, bo nie interesuje mnie to. Nas nie powinno interesować, co ludzie myślą. bottom is in or not. There's obviously a lot of evidence to support it is. It looks pretty clear that it is, but Jest dużo wiadomości na markecie i tak samo faktów potwierdzających, że już go mamy, najniższą cenę Bitcoina, it's irrelevant. If you have a ale to, czy to mamy, czy go nie mamy, to jest
po prostu nam tutaj niepotrzebny. Jeżeli mamy strukturę, strategy, you could care less if the bottom is in or not. strategię, a nie strukturę, strategię, to wtedy nie interesuje nas, czy była najniższa cena Bitcoina, czy jeszcze nie. Because your strategy is going to always guide you in a way to make a substantial amount of money no matter what Bitcoin does, right? So that's what's important. Again, the bottom is like a sexy thing that the media talks about. Czyli bottom, także najniższa cena Bitcoina to jest taka seksowna rzecz, o której media gadają. Niekoniecznie jest to nam tutaj potrzebne. And it's interesting to see the perspective. So we ran a poll when prices are up here. We're going to run another poll when I believe that prices will be somewhere around 4,000. Zrobiliśmy teraz ankietę przy 5200, zrobimy jeszcze jedną ankietę, gdy cena prawdopodobnie spadnie do około 4000 i zobaczymy, co ludzie myślą. Run another poll maybe in another month and a half from now, and then we'll see what's going to happen. I'm pretty sure it's going to flip-flop. Jestem pewien, że właśnie gdy przy cenie 5200 większość mówi, że jesteśmy w 6000, przy 4 ludzie będą po prostu mówić, że idziemy do 3-2. Jest zupełnie inne podejście. But we'll have to check it back in on that. Ale sprawdzimy to. A new chart later. That's what we're going to get into. Really phenomenal stuff. But look, the golden cross, we're getting very close, but there's a few key things that we have to keep in mind in order to understand this golden cross and really to understand how to look at the charts. No i Golden Cross się zbliża wielkimi krokami, ale musimy tutaj jeszcze zrozumieć parę rzeczy na temat Golden Cross i za chwilę właśnie o tym wam opowiem. When this happens, after it happens, structurally we need to be ready because we're in this type of move now, we're up here, and one of the clear things that we need to talk about is what happens next. What should we be focused on right now? I teraz właśnie powinniśmy się skupić na tym, co się wydarzy za chwilę. Some monumental charts. I teraz sprawdźmy Be ready. Monumentalne wykresy. Be ready. This one's going to give you some chills. This one's going to give you some chills. So what we're looking at here is a weekly chart. And again, as we set the stage for this golden cross, I need you to pay attention to this. I musimy to zrozumieć. Ten wykres da wam dreszczy. Pay attention to the dates for a second here. We're going to jump into price action a little deeper. We've got our 3 moving averages, the most important moving averages on a weekly chart that happen to be the 200 week. I mamy tutaj 3 średnie. Jedna 200-tygodniowa średnia krocząca, Which, remember, czerwona, we called for that death cross. We called for a dramatic drop from 6K down to 3K where our 200 week moving average is. We've got the 20 week and we've got the 50 week. mamy 20-tygodniową średnią kroczącą i 50-tygodniową średnią kroczącą, która jest zielona. Można to zobaczyć dokładnie tutaj. 20 żółta, 50 zielona i 200-tygodniowa średnia krocząca, ta najważniejsza, mamy czerwoną. Dokładnie tutaj jest to opisane, którym kolorem jest zaznaczone. Why is this important? Take a look at the structure here. We had our bottoming on the 200 week. We crossed above. So step 1, bottoming at the 200 week. I mamy tutaj strukturę, która zachowała. Z 6000 spadliśmy do 200-tygodniowej średniej kroczącej. Idziemy do Step 2, cross above the 20 week. Step 3, 20-tygodniowej kroczącej, czyli to jest drugi step, czyli krok. rejection from the 50 week. So I trzeci krok, nieudany atak na przecięcie właśnie tej 50-tygodniowej średniej kroczącej. bottom, cross above the yellow, rejection by the green. Czyli najniższa 200-tygodniowa średnia krocząca, przejście 20-tygodniowej średniej kroczącej i nie dojście do 50-tygodniowej średniej kroczącej. Really simple. And we've never touched the green, right? You can look back in history, we hadn't really played with the green up until this point. I nigdy nie doszliśmy do tej zielonej jeszcze ceny. Let's look at what happened back here, right? So when we go back, and again, we've been comparing the past bear market to this one for well over a year. That's why we've been incredibly accurate. We're not keeping it, really I sprawdźmy jeszcze raz, porównajmy do 2015 roku. complicated and looking at Elliott waves and this theory and that theory and the news and the ETF and Gdzie większość się skupia na wiadomościach, co się dzieje, ETF, kiedy będzie zakończenie roku finansowego w Stanach Zjednoczonych,
kiedy będzie zupełnie inna rzecz w newsach. My się skupiamy na wykresie. Chinese New Year and all of these ridiculous concepts that say we're going back to the moon, we stayed level head, we removed emotion, we kept it simple. My usuwamy te wiadomości, przekazujemy prostą wiedzę i trzymamy tą wiedzę na prostym poziomie. Look at step 1, bottom. Step 2, cross above the yellow. Step 3, rejection from the green. A więc porównajmy. Mamy pierwsze, najniższą cenę, dojście do 20-tygodniowej średniej kroczącej, przecięcie jej i odparcie 50-tygodniowej średniej kroczącej. Bardzo podobnie. There's a lot of evidence that say we are right here. Take a look at the date, mark it down, remember. I bardzo dużo ludzi właśnie w tym momencie myśli, że jesteśmy w tym momencie. Zapiszcie datę, 6 lipca 2015, pewnie przyda nam się do wykresu. Remember it, January 6th. Put that right here. Sorry, July 6th. July 6th right here. Put July 6th in the memory bank. There's a lot of evidence that suggests we are right here. Czyli bardzo dużo wiadomości mówi, że jesteśmy właśnie w tym momencie na markecie, czyli czeka nas jeszcze jeden spadek. In this move and about to be rejected down slowly by the 50 week. Again, these are not 4-hour candles, these are weekly candles. I to dopiero bardzo powoli dojdziemy do tej jeszcze raz 200-tygodniowej średniej kroczącej. Zobaczcie, że to są tygodniowe świeczki. Jedna świeczka to jest tydzień. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Praktycznie 1,5 miesiąca jeszcze może zajmować dojście do 200-tygodniowej średniej kroczącej. It took us, several months, 3 months to get back above, to get back to rejection here by the 50 week. Zajęło nam 3 miesiące do jeszcze ponownego ataku na 50-tygodniową średnią kroczącą. 3 months. So we've got some time. But again, remember this. Czyli mamy jeszcze czasu, parę miesięcy. To dzisiaj mamy kwiecień, końcówkę maj, czerwiec, lipiec, reszta lipca, ok. July 6th. And the reason I'm going to show you in a I zapamiętajcie tą datę, 6 lipca. As we're in this move, it's very clear that we are in this specific move right now. Let's take a look at the RSI. We're going to jump Na początek spójrzmy na RSI. into this chart for a second. The RSI has some substantial resistance right here at about 58. I RSI w tym momencie ma bardzo ciężki orzech do zgryzienia, resistance line, czyli nie możemy jej przekroczyć, na 58 na tygodniowej. But why? What direction do we always look? Do we look right? Do we look left? What if... I dajcie znać, co robimy, żeby dowiedzieć się dlaczego. Czy patrzymy w prawo, w newsy, wiadomości, czy patrzymy w lewo na wykresie. If we want to know what's going to happen in the future, we look left. That's right. So let's look left. Let's see why this is substantial. Spójrzmy w Well, lewo. we know that, okay, we held critical resistance twice right here. I 2 razy mieliśmy podobną sytuację. Zobaczmy, kiedy to się zdarzyło. Back on June 2nd and July 6th. Steve. Czy nie wiem, czy zapamiętaliście tą datę? July 6, czyli dlatego wam kazał zapamiętać. 6 lipiec. I just got some chills. Do you mean to tell me that where we were in price action when we had that substantial rally on July 6th and we were rejected by our green 50-week moving average, do you mean to tell me the RSI was at almost the exact level that it was many years ago? Czy chcesz mi powiedzieć przez to, Steve, że w tamtym momencie RSI było na tym samym levelu, poziomie, który mamy dzisiaj, że to było oznaczało kolejne spadki? Yes. Yes, I tak. do. I do. Did you just get chills? Did you just have the chills? It gets a little better. Watch this. Czy właśnie w tym momencie dostaliście dreszcze, czy nie? Czy po prostu dla was to spływa? Not only were we right at, look at where this price action was, rejected by that level. Here. Rejected by the level here. You can see where the RSI was. I widzimy, gdzie RSI był na właśnie tym poziomie i mieliśmy ten spadek, odrzucenie tej 50-tygodniowej średniej kroczącej. Look at where the stochastic was. Red at 100. Sprawdźmy, gdzie stochastic było wtedy, na setce. Gdzie mamy dzisiaj RSI, stochastic? Red at 100. Well, where are we now? Red at 100.
Też na setce. Nie widać przez jego twarz tutaj i wideo, ale widzimy, że jest tak samo na setce. We are directly in this move where everyone's getting really excited. Hey, we're going to go a lot higher. Prices are going to be 6,500, 700 before you know it. It's just not in the cards. It's just not in the cards. And we're going to stay a couple steps ahead of the other humans. Stay level-headed, remove emotion, and this is really powerful. I to się nie wydarzy. Jeżeli wszyscy myślicie teraz, że to the moon i lecimy w górę, no to czas pokaże dokładnie, co tutaj się wydarzy. Stuff. And most people will say, well, Steve, is it really that simple? Crypto is really simple. Steve, czy to tak naprawdę jest to takie łatwe? Jak ty tutaj opowiadasz, patrzymy tylko w lewo, wykres i wtedy to się zdarza? No i Steve mówi, tak. It's really, really simple. A lot of people overcomplicate it and they're looking at the 4 hour and the 1 hour and they're really stressed and they're Bardzo dużo stresujących się inwestorów patrzy na godzinny wykres, 4-godzinny wykres. Co tutaj się wydarzy? My musimy jeszcze raz wyjść spoza tej sfery, czy spoza tego perspektywy tej, którą mamy i spojrzeć na wyższych po prostu ruchach. Teraz jeszcze raz spojrzymy na fazy Golden Cross. Let's understand what needs to happen now, what structure we're in now, and what to look for. We've got our 5 things we're going to discuss right now. Number Będzie długa audycja, ale warto, uwierzcie mi. 1 is what phase we're in. We talked about it. We're in phase 1. Phase 1 is where excitement starts to build. Phase 1 is where you've had downward price action. Again, these phases are textbook phases. This is not something I came up with. I o fazach mówiliśmy też ostatnio, ale fazy składają się z różnych tutaj składni. Pierwsza to jest Or created some fluffy theory to give to you to convince people of things. No, these are textbook theories. to są teorie z książki, które można stosować. Everything that we talk about in our videos is never my opinion. It's evidence in the charts. I on tutaj powtarza, że to nie jest jego opinia, tylko prosto z wykresu fakty, jakie przedstawia. And that's how our videos have been able to be really powerful and bring people together, because you're learning in every single video. We're in phase 1. Phase 1 is when you have downward price action and you I jesteśmy w fazie pierwszej, gdzie mamy ostry ruch w dół. turn a corner. You shift the momentum. The momentum starts shifting, and that's what we've done here. Phase 2 starts when you have a golden cross. W drugiej fazie zaczynamy, kiedy mamy Golden Cross, czyli jeszcze go nie mamy. So can we get excited when we have this golden cross? No. Is this golden cross an absolute guarantee? No. And I'll get into it in a moment. I czy ten Golden Cross jest gwarantowany, który tutaj się wydarzy? Nie. What we need to happen is phase 3, and that's where it becomes official. Dopiero kiedy się zdarzy faza trzecia, wtedy oficjalnie mówimy o Golden Crossie. That's where it becomes, hey, we are full throttle in a bull market, all the check marks align, and it's 100% official. Phase 3 is not only do you have the golden cross, phase 3 is when you hold support on the 200-day moving average, and that's what really... Faza trzecia to nie jest dokładnie jeszcze wtedy, kiedy mamy Golden Cross, ale kiedy mamy support nad this red line here, the 200-day moving average, 200-dniową średnią kroczącą, is what guides the entire shift of the bull market. Co prowadzi właśnie ten ruch bull marketu, czyli hossy. It holds us up. It's so powerful. It holds price action up for Tak jakby podtrzymuje cenę Bitcoina the entire bull market. Przez całą It's very hossę. important that Przez całą hossę. this has to happen. And if we look back in history, we know that okay, we're here, remember, in this move, we're on a daily chart. So Jeżeli historycznie spojrzymy, jesteśmy w tym momencie. it looks a little bit different than the weekly chart, but we're here. We're around here, right? When we had this golden cross before, it was really short-lived because we only reached phase 2. Take a look. If we zoom I jeżeli mieliśmy właśnie wtedy tą sposobność podobną, mieliśmy też fazy. in here, phase 2 is when you have the official golden cross, and then we moved over and we tried to hold support. Again, support is that phase 3. I w fazie trzeciej, żeby dopełnić tych faz trzecich, powinniśmy utrzymać na 200
dniowej, średniej kroczącej właśnie cenę Bitcoina, ale nie utrzymaliśmy If you jej. don't have that, it's not officially a bull market. I wtedy, jeżeli to się nie dzieje oficjalnie, to nie jest nadal, albo to nie jest już bull market. Tutaj na Golden Crossie już wszyscy będą trąbić, tak, idziemy już to the moon, Golden Cross, będziecie mieć newsy, to już ja dodaję, będziecie mieć newsy, wiadomości, idziemy, cena wzrośnie jeszcze i za chwilę prawdopodobnie możemy mieć, jeżeli to samo się wydarzy, będziemy mieć fake out, bo nie podtrzymamy 200-dniową czerwoną, średnią kroczącą ceny Bitcoina. We tried to hold support here and we broke through it and we didn't get back through it for a while, right? I wtedy już jej nie utrzymaliśmy przez kolejne miesiące. So, what we need to understand is even if we have some short-lived golden cross here towards the end of April, we can't get too excited until it officially reaches phase 3. I co chcę tutaj wam przekazać, to nawet jeżeli pod koniec kwietnia będziemy mieć Golden Cross, to oficjalnie musimy utrzymać tą cenę 200-dniową, średnią kroczącą. Jeżeli tak się nie wydarzy, to nie jest Golden Cross, który prowadzi do hossy. So that's incredibly important to keep in mind right now. Także to jest bardzo ważne, żebyście to zrozumieli. So yeah, essentially phase 2 back in the day was a fake out. Okay? Czyli faza druga w 2015 roku była fake out, czyli mieliśmy Golden Cross, fake out, zejście, jeszcze raz Bear Cross i jeszcze raz Golden Cross. So we're ready for it. We're absolutely ready for Także it. jesteśmy gotowi So na to. the big question right now is, well, Steve, when will we reach phase 3? What does it look like? Kolejnym pytaniem jest, kiedy dojdziemy właśnie do tej fazy trzeciej. What is the structure of the chart saying in terms of when we're going to reach phase 3? Let's take a deeper dive. Sprawdźmy. If we look back at history, and we're getting close, we're going to look at a really powerful chart here in a minute. When we look back at history, you can see that, okay, we had this, it was short-lived, but let's just take some simple measured moves. Let's look at our high point of when we were really rejected by that 50 week until we had our official golden cross, which was in October area. Sprawdźmy, ile czasu upłynęło w 2015 roku od tej najwyższej lokalnej ceny Bitcoina do kolejnego potwierdzenia Golden Crossa. Back in the day. So just from a time perspective, we're talking about 3 months-ish. Około 3 miesięcy. About 100 days, 109 days from when we were at our high to when we actually had a golden cross. So let's take that number today I sprawdźmy dzisiaj, co by musiało się zdarzyć i gdzie byśmy się znaleźli wtedy. and see where that would put us, because in several videos in the past when we talked about the golden cross maybe a month or two ago, we talked about that July-ish time frame. Does that still hold weight? So we talked about from the high price about 100 days, 109 days. Let's just go 109 to see what would happen. It puts us around that July-ish time frame. Czyli jeżeli byśmy mieli mieć podobną strukturę fake out do 27 lipca 2019 roku, będzie się tutaj podobnie działo, gdzie będziemy mieć ponowny Golden Cross i dopiero wtedy oficjalnie hossę. For us to have I jeżeli utrzymiemy oczywiście 200-dniową średnią kroczącą cenę. an official golden cross. So we're still sticking to our guns. This is something that we talked about. Także jeszcze jest troszeczkę czasu. We had the official golden cross. Remember, phase 3 is when we hold support. You can I dopiero wtedy mamy potwierdzenie jeszcze raz oficjalnej wersji, podtrzymanie 200-dniową średnią kroczącą i mamy już oficjalnie hossę. see that we never touched the 200-day moving average I potem już nigdy nie dotknęliśmy 200-dniowej średniej kroczącej. again. We held support here, boom, and we kept going. That 200-day holds the weight of all the price action of crypto on its shoulders. And I ta 200-dniowa krocząca trzyma przez całą hossę na swoich ramionach, można sobie to tak wytłumaczyć, cenę Bitcoina. incredibly powerful to understand that concept. You can see how many times we came down, boom, support, boom, support, boom, support, boom, support, support. Czyli za każdym razem mieliśmy support na tej 200-dniowej, ale nigdy jeszcze nie dotknęliśmy, tylko dopiero już w bear markecie przecięliśmy, widzimy, czyli w kolejnej bessie przecięliśmy tą 200-dniową średnią kroczącą. We never, and again,
How do you know we're entering a bear market? Price moves below the 200. I jak wiemy, kiedy się kończy hossa, cena Bitcoina spada poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. And you have a death cross. It's I mamy death cross. really that simple. I to jest po prostu, na co powinniście zwracać uwagę. To jest tak proste. Żadne newsy, żaden chiński rok. Powtarzam, już nie będę do znudzenia, bo nie o to chodzi. People try to overcomplicate crypto, talking about, oh, look at the 1 hour chart and the 4 hour, and prices are going to go up and then down and then up and then down. We keep it really simple. No i trzymamy symbol, wszystko łatwe, nie patrzymy na godzinną, dzienną. This is what to look at in the big picture. If you want to make substantial money, this is what you pay attention to. Jeżeli chcesz naprawdę zrobić duże pieniądze, na to powinieneś zwrócić uwagę. Nie na to, żeby wziąć jego, w tym momencie on mówi kurs, zauważcie, tylko na to, co macie zwrócić uwagę na wykresie. To, co podaję wam za darmo. Dlatego to mówię w tym momencie, bo przypomnę wam o tym w Dzień Dobry Krypto. Don't try to pick up pennies from the street trying to trade all these short time frames. Look at the big picture, see the big picture, and then make substantially more money and have a lot less stress. So that's why these videos are really powerful. That's why our classes are so powerful. Dlatego nasze klasy są bardzo tutaj mocne i dlatego one są tak popularne, bo mamy tutaj podejście od łatwej strony. Nie musicie naprawdę brać żadnych klas, jeżeli nie chcecie. Nie musicie. Patrzymy tylko na wiedzę, jaką nam przekazuje. I dajemy jeszcze może lajka i subskrybujemy kolesia. Tyle naprawdę wystarczy, bo nikogo nie trzyma za nogę, za rękę, żeby wskoczyć na jego klasy. Ja od parę miesięcy oglądam go i nie muszę. Dziękuję mu za to, że jest. No i super. Gdybym miał uruchomione baty czy cokolwiek innego, to na pewno bym mu już to przesłał w tym momencie, czy jakaś donation, ale nie muszę brać klas. Chart that's pretty interesting. It's something that I saw in the comments. It's an indicator that I've never covered before because it's really new. I to, co pokażę wam za chwilę, to jest taki nowy indykator, czyli wskaźnik na wykresie, którego nigdy nie używałem, ale ostatnio w komentarzach bardzo dużo osób tutaj dodawało. Ja dlatego tego sprawdziłem. I usually cover indicators that I personally have been using for 18 years. Normalnie używam indykatorów, czyli rzeczy, które ja używam na wykresach od 18 lat. Now I'm going to show you an indicator that's really new. It's just for Bitcoin. Tylko jest dla Bitcoina, dla niczego więcej. I reached out to the creator of this. I haven't heard from them. I've gotten a lot of messages from you that say, "Hey Steve, the creator of this indicator won't respond to anybody." So I don't know the story. I think if he watched... Nawet się zapytałem tę osobę, która zrobiła ten wykres i próbowałem się dowiedzieć troszeczkę więcej od niego, też porozmawiać z nim, ale do nikogo nie odzywa się właśnie ta osoba, która stworzyła ten wykres. Our videos, he would 100% respond because there's no BS in our videos. Now, this is called the NVT. To jest nazywane NVT, czyli nowym indykatorem na wykresie. And simply put, the folks in the comments said, "Hey, Steve, when this indicator flashes red in the history, we've had dramatic drops." I w historii, kiedy na tym wykresie mieliśmy zmianę koloru na czerwony, to prawdopodobnie mamy historycznie spadek ceny. What do you think? What do you say about this indicator? What is your opinion on this indicator? Because look, we had flashing red here. Mieliśmy zaznaczone na czerwono, no i cena spadała z 17 czy 20 tysięcy dolarów. We had a significant drop. We had flashing red here. We had a significant... Mamy kolejne na czerwono i mamy kolejny spadek. Drop. We had flashing red here when we called the 3-day death cross. Na 3-dniowym death crossie, który też zrobiliśmy wideo, też było tutaj na czerwono i mieliśmy kolejny spadek. Significant drop, and you can see into the future, the past, sorry, of I za każdym razem też tutaj mieliśmy spadek, significant drop. I'm going to cover this in more detail in an upcoming video. I definitely want to talk to... O tym będę mówił już w kolejnych wideo, nie może teraz. The creator of this indicator and get the backstory, because I don't like to talk about anything unless
I'm an absolute wizard at it. Bo nie lubię rozmawiać o czymkolwiek, jeżeli nie jestem w tym naprawdę dobry. I dlatego chcę się skontaktować z tą osobą, na co on tutaj patrzy, bo pokrywa się z moją analizą, ale nie będę o niej mówić, dopóki nie poznam tego wykresu, o co tutaj chodzi. No i to też mówi nam o tym, że wiecie, że pięta achillesowa moja Bitcoin Feniks to są daty, zapamiętajcie raz na zawsze, daty i imiona. Zawsze będą mi się mylić, tym bardziej jak robię to w takim szalonym czasie, jakim to tutaj robię. Także dokładnie, nie będzie tego używał, ale zobaczcie, to tak samo się pokrywa, to jest taki najnowszy, który widzimy często na Twitterze, teraz NVT, który mówi nam o tym samym, że będziemy mieć kolejne spadki. Until I've absolutely mastered it. Given that this is a new indicator, I played with it. I found some settings that are substantially more accurate than these settings here, the 90, 13, 150, 45. I troszeczkę popatrzyłem na ten wykres i znalazłem troszeczkę inne dane do tego wykresu i są jeszcze bardziej dokładne. Chciałbym dlatego skontaktować się z tymi tutaj przedziałami czasowymi, z osobą, która stworzyła to i podpowiedzieć mu, może to wtedy jeszcze lepiej będzie wyglądało. Especially on different time frames, so I like it. I think that this person did a great job. Ale lubię to i uważam, że ta osoba, która to zrobiła świetną robotę. With the indicator just predicting conceptually market tops and market bottoms. Czyli pokazywała nam, ten wykres pokazuje ten znacznik, gdzie mamy najwyższe ceny Bitcoina i najniższe, zobaczcie, zielony, z drugiej strony mamy, że tu jest najniższa cena Bitcoina na lokalnym, na wyższym tutaj bardziej to dokładnie pokazuje, ale on mówi właśnie, Steve, że pozmieniał tutaj te cyfry i jeszcze lepiej to pokazuje, więc chciałby się najpierw skontaktować z tą osobą i sprawdzić to razem. Right? But if you want to talk a market bottom, we didn't flash green here. If you want to talk about a market bottom here, we didn't flash green. I mówi właśnie, że zielony, jeżeli na najniższą cenę, no to nie jest tak dokładny jak przy tych najwyższych cenach. But there are other settings that have more signals that I discovered, but it's very fascinating. And I will say, obviously we do have a red signal. I będzie to fascynujące, jeżeli mógłbym porozmawiać, bo znalazłem ustawienia na tym, które jeszcze lepiej, dokładniej pokazują, co tutaj się dzieje. Signal here, if you play with the signals settings, there is no red signal here. So it's very interesting to see how this is going to play out. But again, I like how we have been approaching the charts with a really clear mind. I podoba mi się to, jak właśnie teraz dochodzimy, pokazujemy tutaj w bardzo łatwy sposób, jak można zrozumieć wykres. And using the 2019 to 2015 analogy, which we've been using for well over a year, and that's how we have called the biggest moves, these really big moves. We called the two biggest downfalls in crypto last year, the one-day death cross and the three-day death. Dzięki mojej analizie wiedzieliśmy o tym, że będzie 3D w krosie spadek $6,000. Mówiłem o tym w niejednym filmie wcześniej. Death cross, and we also called the three biggest rallies of last year. I też poznaliśmy się na tych dwóch większych spadkach w zeszłym roku też, co tutaj się wydarzyło. I to mówi już podobnie o tych właśnie wiadomościach, nie będziemy powtarzać. Okej, mamy to załatwione, mam nadzieję, że jeszcze łatwiej zrozumieliście wykres ze Steve'em i z głosem Bitcoin Feniks. Tyle w temacie, wracamy do Dzień Dobry Krypto. Znowuż po północy, ja dodam na jutro, tylko mi się uda, film KRYPTO MIGAWKę. Może jeszcze coś tutaj szybko zrobię. Ja w piątek, sobotę i poniedziałek niestety pracuję. Więc nie ma mnie, w niedzielę mam tylko wolny, czyli nie mam wolnego święta niestety. Więc w niedzielę będę w stanie nadrobić tutaj resztę rzeczy. Także będą kolejne audycje z innych, tym razem już rzeczy, nie tylko wykres, bo mamy tego wykresu już troszeczkę za dużo, ale przynajmniej widzimy, jak bardzo możemy się zbliżyć z naszą świadomością do tego, czy będą w końcu wzrosty, czy spadki, a czas będzie naszym sędzią. My nie wiemy tak naprawdę, czy spadnie, czy wzrośnie, ale możemy się dowiedzieć o sentymencie, albo po której stronie płotu siedzimy. A Feniks właśnie z tego płotu właśnie odlatuje. Dziękuję Wam za wszystko i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.